Orłoś za nie mógł, więc nareszcie to ja mogę poprowadzić program WTS, a jak Bóg da, może i tak zostanie. Niedziela, 26 września. Szczęść Boże! Tak więc, korzystając z tej wspaniałej okazji, opowiem Państwu, co najbardziej mnie cieszy w naszej kochanej ojczyźnie, w Polsce, co najbardziej napawa mnie dumą. Chciałbym zacząć od wspaniałej postawy Polskiej Straży Granicznej, polskiego wojska, państwa polskiego, że tak dzielnie broni naszych granic przed zalewem uchodźców. Te utyskiwania lewaków typu pani Ochojska czy pani Holland, ale także utyskiwania z zagranicy, z Brukseli, że trzeba ludziom pomagać, ratować im życie. To wszystko jest żałosne. Kościół też coś przez chwilę niestety ustami lewackich biskupów przebąkiwał o miłosierdziu, ale proszę Państwa, to wszystko jest straszne. No jak można pomagać ludziom, którzy są obcy, którzy koczują na granicy, skoro mogliby zostać u siebie w domu i tam należy im pomagać? To wspaniała decyzja pana ministra Błaszczaka i całego rządu, żeby bronić polskich granic, żeby wznosić zasieki z drutu kolczastego. Nie będzie nam Unia Europejska mówić, co mamy robić i jak traktować te hordy z Dalekiego Wschodu. Nie będziemy chodzić na pasku brukselskich, lewackich elit. Mamy swoją dumę. Jesteśmy dumnym narodem. Jesteśmy wielką Polską. Panie premierze, apelujemy o zasieki z drutu kolczastego na całej polskiej granicy, łącznie z granicą na Bałtyku, żeby z żadnej, podkreślam, z żadnej strony nie przedostawali się do nas pseudo-uchodźcy z obcych nam kultur i religii. Obronimy Polskę! Chciałbym, korzystając z okazji, bardzo pochwalić pana posła Marka Suskiego za to, że porównał okupację brukselską do okupacji hitlerowskiej i sowieckiej. Brawo! Dzielnie bronił pan swojego stanowiska, tych wielkich słów w audycji u pana Mazurka w stacji RMF FM. I na pewno, jak pan był potem na urodzinach pana redaktora Mazurka, to pan mu jeszcze dosadniej przy wódeczce, po męsku, wygarnął, co pan myśli o elitach brukselskich. I byli tam też lewacy pokroju Budki czy Siemoniaka, którzy się teraz płaszczą cieniacy przed tym Donaldem für Deutschland Tuskiem i jego teściową. Jestem przekonany, że pan ich na tej imprezie u pana Mazurka rozjechał swoim intelektem, że pan im powiedział prawdę i o okupacji brukselskiej, i o tym, kim naprawdę jest Tusk, czyli zdrajcą i lewakiem, jakim szambem jest cały ten TVN i że nawet jeśli dostał koncesję, to się skończy, bo cała ta pseudotelewizja jest jednym wielkim propagandowym, lewackim szambem. Nasz dumny naród nie chce tu w naszym kraju TVN-u. My chcemy Boga i telewizji pana prezesa Kurskiego oraz oczywiście telewizji i radia ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, którego, korzystając z okazji, pozdrawiam bardzo serdecznie. Ojcze Tadeuszu, szczęść Boże! Kolejną osobą, którą trzeba pochwalić, której trzeba dziękować za to, że tak mocno walczy o naszą wiarę, o nasze wartości, jest pani Kaja Godek. Brawo, pani Kaju! Założona przez panią Fundacja Życie i Rodzina poinformowała, że projekt ustawy Stop LGBT wrócił do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania.
A w tej ustawie jest tyle dobra, tyle cudownych propozycji. Na przykład, żeby zakazać marszów równości i wszelkich demonstracji, które kwestionują małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Pan minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek jest z pani dumny. Jestem o tym głęboko przekonany. O tym, że to właśnie kobieta i mężczyzna mogą zrodzić dzieci. Ludzkość wie od miliardów lat, tak to niedawno trafnie, przepięknie ujął pan minister. Pani Kaju, panie ministrze, jesteście wspaniali. Polacy wam tego, co dla nich robicie, nigdy nie zapomną. Brawa należą się również panu ministrowi Ziobro, Zbigniewowi naszemu kochanemu, który tak dosadnie potrafi dołożyć, nie bójmy się tego słowa, dołożyć, przywalić Unii Europejskiej. Dał temu kolejny wyraz kilka dni temu, oskarżając Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o szantaż ekonomiczny. Ten niegodziwy szantaż ekonomiczny pan minister porównał z nieszczęściem równym sowieckim czołgom na granicach Rzeczpospolitej. Świetnie powiedziane, panie ministrze, świetnie. Unia Europejska jest nieszczęściem, nawet nie równym sowieckim czołgom, jest nieszczęściem znacznie od sowieckich czołgów groźniejszym. I panie ministrze, brawo, tak trzymać, nie odpuszczać z tą Izbą Dyscyplinarną. Nie będzie nam tu TSUE mówić, jak należy dyscyplinować sędziów. Nie będą nam sędziowie sądzić jak chcą. Skończyło się. I kolejne podziękowania i gratulacje, tym razem dla pana premiera Mateusza Morawieckiego za to, że tak wspaniale, pięknie broni kopalni Turów. To nasza kopalnia i nie będą nam Czesi i inni mówić, co mamy robić z węglem. Pan premier wspaniale to rozegrał. Przecież oni nam chcieli wlepić 5 milionów euro. I proszę, na czym stanęło? Na 500 000. I na tym przykładzie widać, jak słabe są elity brukselskie, luksemburskie czy strasburskie. 500 000 euro. Takimi karami nam nie podskoczycie. Co to jest 500 000 dla tak dumnego narodu jak Polacy? Nie kupicie naszych wartości za 500 000 euro. Przepraszam, chwileczkę. Czegoś tu nie rozumiem. Mam tu napisane, że to 500 000 euro dziennie. Ale to niemożliwe. No jak to 500 000 dziennie? To jest jakieś prawie 2,5 miliona złotych, czyli za miesiąc będzie jakieś 75 milionów. Nie no, panie premierze, jak to? Proszę stanowczo protestować, nie zgadzać się, tak nie może być. Boże, 500 000 euro dziennie? Przepraszam, już się otrząsnąłem. Proszę bardzo, to najlepszy dowód na to, że trzeba zrobić ten polexit. Nie możemy być w tej Unii, to jest skandal. Społeczeństwo jest ogłupiane, ogłupiałe i większość Polaków na razie chce być w Unii Europejskiej. Na razie, podkreślam, to się musi skończyć. Trzeba przekonać Polaków. Panie Kurski, do roboty, panie premierze, panie Jaki, panie Ziobro, panie Terlecki, panie Suski, kochani panowie, zróbcie coś. Panie prezydencie drogi i wreszcie panie prezesie, przecież od pana wszystko zależy. Panie Jarosławie kochany, my chcemy być wolną Polską, jesteśmy dumnym narodem, wielkim krajem, nie zasługujemy na tę niewolę brukselską. Mamy swój węgiel, mamy swoje wartości, nie chcemy tu uchodźców, nie chcemy LGBT,
Nie chcemy lewactwa. Do dzieła, panowie. Wyprowadźcie Polskę z tej europejskiej zgnilizny. Bardzo proszę, żeby tym razem część muzyczna miała charakter dostosowany do przekazu programu, więc proszę mi nie puszczać żadnych lewackich czy probrukselskich lub proniemieckich utworów. Witam, Antoni. Non, je n'oublierai jamais ces jours tu as lu mon nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. Tu essayais de lire et tu n'y comprenais. No niestety, nad młodszym, wielkomiejskim pokoleniem trzeba jeszcze popracować. Ten utwór był całkowicie nie na miejscu. Bardzo Państwa przepraszam. To wszystko w tym WTS-ie. Mam nadzieję, że wykorzystałem dobrze niepowtarzalną okazję, żeby Państwa przekonać, że mamy w Polsce wspaniałych polityków, którzy chcą dobrze dla naszego kraju. Orłoś, wyjdź stąd. Wyjdź stąd. Ja już skończyłem nagrywać. Korona ci z głowy nie spadnie, naprawdę to już jest pozamiatane, nagrane. Orłoś, wyjdź stąd, odczep się ode mnie. Odczep się.